do startu przedstawia podcast Luźni w kroku. Prowadzi Ultradziku. Serdecznie zapraszamy. Witajcie w podcaście biegowym do startu Luźni w kroku, w którym to wysmażymy Wam w parę fajnych kąsków biegowych na tematy różne, ale właśnie przede wszystkim biegowe. Moim gościem dzisiaj jest Michał Walczewski. Cześć Michale. Cześć. Krótko go przedstawię, jeżeli ktoś go jeszcze nie zna. Michał to jest taki człowiek, który biegał w tylu miejscach w maratonach, że no chyba szybciej byłoby wymienić te miejsca, w których nie biegałeś. Jeszcze nie. Już liczyłeś to kiedyś? Tak. A że biegał bardzo dużo i w Polsce, i po Europie, i w dziwnych różnych miejscach typu, nie wiem, Sahary, dżungle i różne wyspy, to mam nadzieję, że w ciągu 30 minut wyciągniemy od niego parę fajnych tipsów, porad, co, jak, gdzie, kiedy, bo naszym tematem dzisiaj będzie bieganie, zwiedzanie, bieganie po Europie, może troszeczkę bardziej też dalej po świecie. Jak zorganizować taki bieg, jak się do niego przygotować, jak nie bać się wyjechać w dziwne miejsce, o którym zawsze żeśmy marzyli, żeby tam sobie pojechać, pozwiedzać, a przy okazji zaliczyć na przykład maraton albo jakieś inne zawody. Michale, czyli to prawda, tak, że biegałeś w paru miejscach, można policzyć to na palcach przynajmniej kilku rąk, kilku ludzi, tak? Tak, już mi się buzia cieszy na te wszystkie opowieści, bo bałem się, że będziemy rozmawiać o treningach, a ja na treningi nie chodzę, ja chodzę sobie tylko pobiegać. Witaj w klubie. Natomiast jeżeli chodzi o wyjazdy, to po prostu jestem z każdym rokiem coraz bardziej wkręcony. To już taka forma chyba uzależnienia, że masakra. Myślałem, że z wiekiem mi przejdzie, a z wiekiem coraz gorzej. Dlatego dzisiaj tutaj siedzisz razem ze mną, bo wydajesz się tutaj idealną osobą do tego, aby nam po prostu doradzić, co zrobić, co spakować i gdzie wyruszyć w jakiś fajny trip biegowy. No to zaczynamy. Powiedz mi, gdzie wyszukujesz biegi? I tu, żeby było trudniej, to powiem Ci, że nie możesz użyć nazwy maratonypolskie.pl. No więc wyszukuję biegi w internecie. To jest taki wynalazek z 90 tam któregoś roku i tam ludzie wrzucają różne rzeczy, a tak na poważnie są dwie metody podejmowania decyzji o tym, gdzie się pojedzie na maraton. Pierwsza metoda to jest otworzyć jakiś duży międzynarodowy kalendarz i patrzeć datami, gdzie są dane biegi i pomyśleć, okej, dobra, to może w następny weekend w Stuttgarcie. Nie? I to jest pierwsza metoda. Całkiem popularna. Dzięki tej metodzie dopasowujemy wyjazd do terminu, który akurat mamy wolny. Czyli na przykład mówimy sobie, w lipcu chcielibyśmy gdzieś pojechać, no i otwieramy, patrzymy, co tam w lipcu jest. Kolonia, okej. Praga, no akurat Praga w maju, no ale dobra, no to jedziemy do Pragi. Czyli ten pierwsza ścieżka taka podejmowania decyzji. Mamy wolny termin i szukamy biegu. A druga ścieżka to zamykamy oczy i zastanawiamy się, gdzie chcielibyśmy być. Nie, zamknij oczy. Dobra, już możesz otworzyć, nie ma mnie. Przybrałem się. Myślałem, że zamykasz oczy że i powiem, mówisz, gdzie chcę być, a otworzę oczy i tam będę po prostu. No ale dobra. No, zamykasz oczy i mówisz, czy chcesz być pod palmami, czy wiesz, czy przy jakichś zabytkach fajnych, czy ma być ciepło, czy ma być zimno, czy lubisz, jak wiesz, jak dostaniesz mocno w kość. Ale to się mnie pytasz, czy tylko opowiadasz? Bo jak się mnie pytasz, to pod palmami ma być ciepło, tak? Jak pod palmami, no to patrzysz, kurczę, jaki kraj jest pod palmami. No tak, żeby nie było na początku w tym naszym dzisiejszym odcinku za trudno, Morze Śródziemne. Nie? No i to patrzysz wyspy. Mówisz, Kreta jest maraton na Krecie, Malta jest maraton na Krecie. Gozo, proponuję Ci Gozo za miesiąc, półtora. Jadę na Gozo na 50. Przepraszam bardzo, teraz wszyscy lejcy się odzywają, co to jest Gozo? Gozo to taka wyspa koło Malty. Malta jest malutka, widzisz, a wyspa to jest w ogóle jej taką malutką siostrzyczką. Nie? Lecisz ogólnie na Maltę, później promem na Gozo i tam jest 50. Bardzo by Ci się podobało. Mam nadzieję, tak słyszałem. Ale ta wyspa ma 50 km w obwodzie? Czy w obwodzie. Tak? W obwodzie. Czyli to tak tam jeszcze taki ogonek się robi, bo brakuje. Nie? No i to mi się już podoba. Ogonek robisz, bo brakuje. A tak naprawdę na każdej wyspie na Morzu Śródziemnym, no na Korfu raz byłem i wyobraź sobie, nie było maratonu, jak byłem na Korfu, no to sam sobie ten maraton zrobiłem. Ale też tam są jakieś biegi. No i decydujesz, to chciałbym polecieć na Cypr. Nie? O Jezu, ile na tym Cyprze maratonów na Kwitło to chyba co miesiąc są organizowane. No i tylko, że wtedy ty się musisz dopasować do terminu danego maratonu, prawda? I to jest ta druga metoda. Chcę odwiedzić Kretę, patrzę w kalendarzu, piszę Kreta, maraton 2023 albo 2024 i
wyskakuje to. Co następne robisz? No wbijasz przeglądarkę z samolotu, wyszukiwarkę i mówisz, kurczę, 1500 zł, to nie. To może jednak na inną wyspę. Dlatego ja tu jeszcze zauważam trzecią drogę udziału w zawodach za granicą, które są determinowane przez to, gdzie po prostu jedziesz, nie wiem, przy okazji wyjazdu biznesowego, czy przy okazji wyjazdu z rodziną na przykład na ferie, czy na jakiś wypad, albo samemu oczywiście. I wtedy nie wiem, no masz faktycznie te ferie, ja przynajmniej tak często robię, mam ferie, wyjeżdżam gdzieś powiedzmy na tą wspomnianą Kretę, no i patrzę, czy akurat może przypadkiem nie wbije się w jakiś Ciężko. termin. Ja wiem, że ciężko, ale mi się już tak udało. Także to też jest jakby trzecia metoda. A jeżeli już nawet nie sam udział w zawodach, to przynajmniej fajne miejsca i po prostu robimy sobie sami maraton, tak jak sam też wspomniałeś, że sam sobie zrobiłeś. Ja akurat z tym nie mam problemu. Wychodzę przed, nie wiem, pensjonat, patrzę, o góra, pobiegnę tam. Nie wiem, czy tam są ścieżki, czy tam są szlaki. I to jest właśnie piękne w bieganiu, że możesz sobie bez planu też pozwiedzać. Ale wróćmy do zawodów w Europie. Jeszcze jakieś sposoby na wyszukiwanie tych biegów? Dobra, może inaczej. Wiemy, gdzie chcemy pobiec. Zamarzyło nam się jakaś wyspa pod palmami. No i jak to? Możesz polecić jakieś konkretne jeszcze, nie wiem, wyszukiwarki albo strony internetowe, z których korzystasz? Jest ich kilka. Coraz bardziej mi się one nie podobają z tego względu. Znaczy tak, wbijcie sobie po prostu maraton, kalendarz, Europa. Wyskoczą, po angielsku sobie wbijcie, tak? Wyskoczą różne, bo tych kalendarzy są i IMS-owy jakiś tam kalendarz, ale no on jest ograniczony tylko do imprez IMS-u, tak? Jest taki kalendarz Achotu, on był kiedyś bardzo fajny, w nim są tysiące imprez, no ale się zepsuł podczas pandemii, bo zaczęli wymyślać niestworzone rzeczy i w drugim takim kalendarzu też coś, czego ja bardzo nie lubię, nie cierpię, biorą terminy zeszłorocznych imprez i ekstrapolują je na ten rok. Czyli na przykład, jak patrzą, w zeszłym roku impreza była w pierwszy weekend czerwca, to nawet nie mając potwierdzenia, że ta impreza na przykład dalej się odbywa i czy będzie 3 czerwca, czy 5 czerwca, czy 4, od razu wrzucają ją do kalendarzu takim automatem na następny rok. Nie? W efekcie dużo tych znalezionych pozycji jest nieprawdziwych, albo organizator jeszcze nie wie, że będzie tą imprezę To jest bardzo ważne, o czym ty mówisz, organizował. bo jakby tutaj trzeba pamiętać teraz w takim razie, szukając takich sobie zawodów, że jakby kalendarze kalarzami, tak, ale jeżeli znajdziemy coś Te fajnego, zewnętrzne interesującego, kalendarze, tak. to najlepiej sobie wejść na stronę organizatora, stronę danego biegu i sobie to potwierdzić, że to faktycznie Tak, nie wiem, albo już ma termin, albo jeszcze nie ma Albo terminu, szukać albo ma... profilu Tak. na Facebooku, prawda? Ja od kilku lat czaję się, próbuję ustrzelić maraton na Sri Lance. No i on tam od 2018 bodajże roku maraton w Colombo, w stolicy Sri Lanki, nie jest organizowany, a we wszystkich kalendarzach ciągle jest. Nie? I na następne lata wrzucają i gdzieś tam tylko drobnym drutkiem, jest że akurat data niepotwierdzona. Niezbyt fajne, niepoważne jakby z punktu widzenia Nie? tych Ty już jesteś przy kasie z administratorów, biletami lotniczymi, to jest... a tam jest tylko informacja niepotwierdzona. A od razu powiem o jednej rzeczy, o której zaraz zapomnę, a ona jest naprawdę bardzo ważna. Część takich globalnych, nie wiem jak to nazwać, bo to nie są korporacje, firm, fascynatów, którzy tworzą kalendarze biegowe, znalazło sposób na, chociaż to nie za bardzo jest temat dzisiejszego odcinka, ale już dokończę myśl, znalazło sposób na finansowanie swoich kalendarzy poprzez umożliwienie za ich pośrednictwem zapisywania się na biegi. Nie? I mamy na przykład taki maraton w Sri Lance i nie wchodzimy na stronę organizatora, gdzie się po srilańsku zapisujemy, tylko na tej stronie możemy wypełnić formularz, zapłacić, no i nam się wydaje, że jesteśmy zapisani. Dwa problemy. Pierwszy problem to napisaliśmy się dopiero na tej stronie i ta strona będzie nas tam próbowała zarejestrować, a drugie, na czym się złapałem i tu naprawdę trzeba uważać. Nie chcę straszyć, ale trzeba uważać. Wyobraź sobie, znalazłem już kilka takich przypadków, że podczas rejestracji płacisz opłatę startową, która widnieje na takiej zewnętrznej stronie, a potem jak zapłacisz, okazuje się, że to było tylko 10%. Nie? No, I taki, no to tu się można bardzo zdziwić. Kupujesz taki maraton na Machu Picchu, patrzysz, fajna cena, $140. Mówisz, dam radę, 140 to jest 800 zł, niecałe.
Super, biorę. Okej, dobra, no to ale bardzo, bardzo fajnie, A to że pokazuje, wspomniałeś, a bo... to się okazuje, że to jest 2,5 tysiąca Tak, dolarów. tak, że jeszcze. trzeba bardzo zwracać uwagę na to i jakby sugestia jest taka, że najlepiej po prostu zapisywać się na stronie danego Tak. biegu, na stronie organizatora, bo tam zazwyczaj są zweryfikowane informacje, zweryfikowane opłaty, ta opłata idzie bezpośrednio do organizatora, więc będzie bezpieczniej, tym bardziej, że za chwilę przejdziemy do następnego punktu właśnie, jak sobie to wszystko zorganizować, bo to nie jest tylko opłata, zapisanie się na bieg to jest dopiero powiedzenie A jeszcze trzeba powiedzieć B, C i Z. To teraz jeszcze powiedz, bo w sumie już troszkę tam wymienili parę fajnych biegów w Europie, przynajmniej tutaj w takich bardziej cywilizowanych, że tak powiem, miejscach. Jakim byś mógł jeszcze polecić? Nie wiem, o jakich fajnych słyszałeś, bo na przykład, nie wiem, na przykład fajny na pewno, nie byłem, ale na przykład w Wenecji jest fajny maraton, który się kończy właśnie jakby na samej tej wyspie, a dlatego mi się fajnie kojarzy, Oglądałeś może film nie. na YouTubie. Oglądałem film na YouTubie, powódź. kiedy Wenecja była pod wodą i wszyscy właśnie maratończycy kończyli z łydkami pod wodą, więc tutaj na pewno było ciekawie. Tak akurat mi się to skojarzyło, bo też niedawno byłem w Wenecji, akurat nie było powodzi, ale nie mogę sobie tego wyobrazić nawet, bo... Ale kojarzysz tą scenę z zawodnikiem na wózku, który z kałuży wystawał dosłownie tyle i go inni zawodnicy przepychali, żeby nie utonął. No to dlatego właśnie to są takie fajne smaczki. No może nie dlatego Przygody. akurat zawodnika, ale To są- przygody, które się To pamięta są do przygody. końca Na życia, pewno, tak? na pewno dłużej zapamiętasz, wiesz, taką przygodę, niż jakbyś po prostu wystartował do biegu. No Nawet jakbyś miał z twojego doświadczenia albo z tego, co słyszałeś, bo to niekoniecznie też trzeba startować, nie wiem, co na przykład powiedzmy tutaj w najbliższej Europie, tak, żeby to było w zasięgu ręki. Nie Jesteś w stanie odpowiem, coś... bo później ktoś powie, gwarantowałeś, że będzie osuwisko skalne podczas biegu, a w tym roku nie było, nie? No, żeby nie słońce świeci pod palmami, przygody. a tu szkwał przyszedł, Przygody tak? polegają na tym, że są niezapowiedziane No i i to są jest nieregularne piękne, to i jest nie są gwarantowane, nie? Myślę, że trzeba jeździć po prostu wcześniej czy później trafi się i jeszcze ważniejsze, żebyśmy dostrzegali to, co nam się trafiło, bo czasami, wiesz, nie zauważymy, że coś się wydarzyło na imprezie, na której byliśmy. Ja mam taką małą podpowiedź do tych, którzy dopiero by chcieli zacząć wyjeżdżać za granicę, na zagraniczne biegi. Jeżeli nie macie doświadczenia, to po pierwsze celujcie w te średniej wielkości imprezy. Jeżeli chcielibyście wystartować od razu Berlin, Paryż, już o Tokio tam nie będę wspominał, Ateny. To są wielkie imprezy na kilkadziesiąt tysięcy osób, gdzie wszystko będzie po pierwsze drogie. Po drugie będzie tłum, wielkie kolejki. A po trzecie nie znajdziecie blisko zakwaterowania. Tak? Ja pamiętam swój start w Atenach, no to na start miałem 6 kilometrów. I z buta, bo przecież w niedzielę tam nic nie jest czynne, w żaden sposób się nie dostaniesz. Pomysł z taksówką w ogóle nie wypala, bo ani nikt po ciebie nie przyjedzie, ani nie dojedzie ta taksówka i idziesz 6 kilometrów na start, biegniesz zmęczony, a później na mecie myślisz, kurczę, jeszcze 6 kilometrów, a już nie pamiętasz, gdzie ty mieszkasz, nie? Te średnie imprezy mają ten swój urok, że jeżeli jeszcze przypilnujecie, żeby start i meta były w tym samym miejscu, bierzecie sobie hotelik nawet na rynku albo tam 500 metrów od startu mety, rodzina zostaje szczęśliwa, nie musi się za wami włóczyć, wy sobie wystartujecie, na obiad sobie przybiegniecie, jesteście w domu. Te średnie imprezy naprawdę są dużo łatwiejsze, a jeżeli jedziecie na duże imprezy, przynajmniej na początku weźcie ze sobą kogoś, kto już ma takie wyjazdy ogarnięte, a może nawet nie to, że weźcie, ale się dołączcie do kogoś, kto na taki wyjazd jedzie, bo jego doświadczenie naprawdę będzie bardzo pomocne, choćby polegające na tym, jak w tym strasznym Berlinie metrem jechać, nie? Tak. No to na pewno jest fajnie, jeżeli jedziesz z kimś, kto już, że tak powiem, podróżuje albo po prostu brał udział w zawodach zagranicznych, bo no jakby nie ma tego pierwszego strachu, jakby te wszystkie bariery można przełamywać przez to, że ktoś cię poprowadzi za rączkę. Dobra, no w takim razie Michale, no mamy wybrany bieg, mamy powiedzmy już opłatę startową opłaconą na dobrej stronie, nie na tej 10%. Co dalej? Jakbyś tak bardzo, bardzo w skrócie, nie wiem, 2 zdaniami przekazał, z czego korzystasz, jeżeli chodzi o szukanie teraz transportu i szukanie noclegu na miejscu. Są oczywiste takie strony typu tanie linie lotnicze, Ryanair, Wizz Air, czy strony do bookowania, Booking, Airbnb.
To są chyba takie najbardziej znane, z których na przykład ja korzystam, ale czy są jeszcze jakieś na przykład takie fajne godne polecenia strony czy systemy, z których można skorzystać, żeby Wiesz co, sobie nie to wychodzę zaplanować? poza ten standard. Czyli Świat jednak. jest w tej chwili dzięki tym wielkim stronom, takim globalnym, tak łatwy, tak łatwo dostępny, tak prosty, tak wiesz, nieuzależniony od języków, że nawet nie wyobrażam sobie. Oczywiście są kruczki i na bookingu i przy wypożyczaniu samochodów można się na dziesiątki różnych sposobów dać nabrać, wykorzystać, strzelić sobie w stopę, nie? Ale po kilku takich wynajmach auta czy mieszkania się przyzwyczaję, że no czasem się nie uda. Ale poza ten standard nie wychodzę. Poza ten standard, poza te strony, o których mówisz, nie wychodzę, bo myślę, że tam jednak mimo wszystko ryzyko jest większe, że coś się nie powiedzie. Chcesz wynająć samolot, wynajmujesz samolot przez stronę internetową, potrzebujesz mieszkania, wynajmujesz przez Booking, potrzebujesz samochód przez jakieś rental cary. Naprawdę to wszystko jest strasznie łatwe. Tym bardziej, że te portale, one gdzieś tam zapewniają te minimum bezpieczeństwa, czyli jeżeli ja nawet sobie taką sytuację miałem niedawno, że gospodarz mieszkania z Bookingu gdzieś tam anulował sobie rezerwację, bo stwierdził, że nie, że coś tam się dzieje. No ale dzięki właśnie jakby temu zabezpieczeniu, że to było przez Booking, a nie bezpośrednio u niego, gdzie on mi jeszcze pisał maile, żeby tam, nie wiem, bezpośrednio do niego na konto zapłacić. Oczywiście czegoś takiego nie róbcie, załatwiajcie wszystko właśnie przez te portale, bo dzięki temu jakby ten główny portal pośredniczył w tym, że po prostu znalazłem inną miejscówkę. Więc to jest jakby takie też zabezpieczenie, żeby później nie spać pod gołym niebem, pod chmurką tak zwaną. Okej, dobra, czyli jak szukamy, to szukamy, korzystamy z tych ogólnodostępnych, z których pewnie już wszyscy z was korzystacie i są one znane. A powiedz mi, czasami niektóre biegi wiążą się z dużą ilością papierologii. To znaczy, o ile w Polsce nie ma jakby takiego problemu, bo gdzieś tam zapisujesz się, odbierasz pakiet i tak dalej, to im pewnie dalej jedziesz w jakieś dziwniejsze miejsca, tym tej papierologii się może okazać, że potrzebujesz więcej. To znaczy, nie wiem, jakieś zezwolenia dodatkowe, jakieś badania lekarskie, jakieś... No nawet ciężko mi jest wymienić właśnie, może ty powiesz, czy taka papierologia się pojawia, czy ona jest straszna i jak sobie z nią radzić, bo... Pojawia się i problemem jest często to, że nie wiesz o co chodzi w tej papierologii. Zwłaszcza jest po srilańsku napisane. Bardzo blisko tego powiedziałeś, co właśnie chcę powiedzieć. Całe szczęście jesteśmy po COVID-zie, ale w 2021 my jechaliśmy do Budapesztu i trzeba było każdy musiał wypełnić taki covidowy kwestionariusz 16-stronicowy, wyłącznie dostępny po węgiersku. Naprawdę. Odpowiedź na pytanie szekerem, ekerem, buraki, tak? I przekraczając granicę musieliśmy ten formularz, pokazać. No ale to był taki okolicznościowy problem, nie? Biegi w krajach troszkę się zaplątałem, chodziło mi o kraje postkolonialne, francuskie i włoskie. Tworzą spore problemy. Włosi mają taki bardzo nieprzyjemny system dopuszczania do biegów. Musisz się do ich związku sportowego zapisać, żeby wystartować. Nie? Może to zmienili, bo od 2 lat we Włoszech nie startowałem, ale mieli taki system, że musiałeś zapłacić 10 euro, przyjąć się do takiego związku amatorskiego, żeby oni mieli ciebie zarejestrowanego, wykupić u nich zdrowotne ubezpieczenie i dopiero mogłeś resztę rzeczy załatwiać, kupić pakiet i tak dalej, nie? I jeżeli to zlekceważyłeś, przyjeżdżałeś do Włoch, a kwestionariusz członka włoskiego związku biegaczy amatorów, gdzie? No ale wiesz co, to jest ciekawe, aż się dopytam, bo teraz ostatnio był maraton w Rzymie i duża grupa biegaczy tutaj właśnie od nas z miasta jechała, także będziemy mieć wiadomości z pierwszej Mam nadzieję, ręki, że zrobili troszkę już w końcu wyjątków, nie? Bo też pamiętałem, że dla zagranicznych w niektórych krajach uproszczone są procedury, tak jak w Polsce, że można po prostu napisać, że bierzesz odpowiedzialność za siebie, że jesteś zdrowy, nie? A gdzieniegdzie Francuzi ci nie odpuszczą. My chcąc wystartować w jakichś właśnie koloniach francuskich, obostrzenia są, mimo że to jest gdzieś jakaś daleka Afryka, obostrzenia są takie same jak we Francji. Proszę przedstawić echo serca, proszę przedstawić zaświadczenie podpisane przez lekarza sportowego, proszę przedstawić papierek tego lekarza, że on jest upoważniony. Patrzysz i mówisz, kurczę, to mi się już tam nie chce startować, nie? Czasami jest to taka liczba papierów, z którymi
czym dalej jedziesz, tym bardziej jesteś zestresowany, czy oby na pewno wszystko dobrze wypełniłem. To wiesz, słynny przykład z wyjazdami do Ameryki i z wizami. Zawsze jesteś zestresowany, nie? No tak, tak. No zwłaszcza jak właśnie pierwszy raz lecisz, nie wiesz jeszcze co, komu, gdzie pokazać, jak wypełnić. A też jakby niedawno świat stanął na głowie i tej papierologii było jeszcze więcej, nawet przy takich normalnych, zwykłych wyjazdach. Nawet nie mówię o jakiejś tam dodatkowej papierologii biegowej. Chodzi oczywiście o koronawirus i całą pandemię. Wiem, że ty podróżowałeś dalej mimo pandemii, mimo że kazali ci siedzieć w domu i lasy zamknęli, to sobie dalej jeździłeś No bo na zamknęli różne... lasy, na różne to no musiałem właśnie, jeździć. dlatego, nie? Odbiłeś się od kłódki, no to trzeba było gdzie indziej polecieć. Powiedz mi, jak wtedy się odbywało? Też, no na pewno tej papierologii było więcej i tych problemów, tych wymogów. Jak sobie z tym radziłeś? Znaczy, co mi się podobało, bo był bardzo wąski strumyczek takiego ruchu turystycznego, nie? Więc po tych niektórych krajach fajnie się podróżowało, bo nie było tłumów. I to w miejscach, gdzie zawsze tłumy są, tam było na przykład pusto. Ja ogólnie czasy pandemii w bieganiu dobrze pamiętam. Zresztą sam wiesz, że w Polsce też się rozgrywały biegi. Organizatorzy musieli się na pewno dużo napracować, nie? Oj, tak. No sam też jestem organizatorem biegów tutaj u nas i no myśmy akurat jeden rok zrezygnowali z organizacji, bo było za dużo niewiadomych, a za dużo problemów. Także faktycznie to były dziwne czasy. Miejmy nadzieję, że nie wrócą i nam już lasów nie zamkną, bo to chyba było najśmieszniejsze Ale ze tym wytną. wszystkim. To tak. No to wtedy ci, co lubią biegać po asfalcie i po płaskim, będą sobie biegać po asfalcie i płaskim, nie będą musieli biegać do lasu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Okej, no to jakby kontynuując jakby ten temat tej papierologii i tych problemów, jesteś w stanie, nie wiem, określić jakieś może niedokładnie zawody albo niedokładnie kraje, ale jakieś kierunki, które byś polecił dla osób, które chciałyby mieć jak najmniej urwania, że tak powiem, głowy z załatwianiem czegokolwiek. Gdzie twoim zdaniem najłatwiej się wybrać? No wiesz Oczywiście, co, no im bliżej, tym pewnie łatwiej, ale nie wiem, może... Bliska zagranica, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa. Do Estonia się wydaje, że jest blisko, a się jedzie i jedzie, nie? Najłatwiej oczywiście samochodem, bo wtedy cały ten kłopot z samolotami, które czy poleci, czy nie poleci, czy odwołają, czy przyniosą jeden dzień, a ty masz, wiesz, przesiadkę i ciebie jednodniowe przełożenie lotu, to już jest sprawa załatwiona. A jeszcze jak jesteś nie? Januszem lotów i bierzesz tylko bagaż podręczny, gdzie na przykład ja, jak się gdziekolwiek pakuję, to no pierwsze co to przynoszę buty do biegania, strój do biegania koniec miejsca. pakuję do bagaża podręcznego i jak tam zostanie jakaś jeszcze część na przebranie bielizny, to okej, Wiesz to co, jedną no, parę dopakuję. Na pewno Bałkany, nie? Bałkany są bardzo fajne i też proste, bo też mają taki troszkę polski nawyk przymykania oka. Trudno mi jest dzielić się doświadczeniem z Europą Zachodnią, bo to zupełnie taki nie mój kierunek. Nigdy nie byłem we Francji, w Wielkiej Brytanii, ani w Hiszpanii, a we Włoszech to tylko tak z przypadku. Takie bardziej słowiańskie, W ogóle tak tutaj ci nie podchodzą. nie wiem, aczkolwiek nie wiem, nie będę wymyślał, nie? No a później, no to jeżeli ktoś chce już troszkę tej egzotyki, no to te wyspy, o których rozmawialiśmy, wyspy Morza Śródziemnego, to ciągle jest nasza cywilizacja, ciągle ludzie są tacy sami, tak, obrażają się na te same rzeczy, co my i cieszą się z tych samych rzeczy, co my. To jeszcze nie są kraje Bliskiego Wschodu, o których mam nadzieję porozmawiamy w następnym odcinku. Więc Morze Śródziemne jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym kierunkiem. Łatwym. Okej, no myślę, że Michał wie, o czym mówi. Ja tutaj z jego bloga ściągnąłem informację, że uczestniczył w 35 biegach w Europie. Oczywiście, o ile to jest aktualizowane, nie wiem czy to... Mogło tak być. Kiedy te statystyki sobie odświeżałeś. No ale wygląda to dosyć imponująco, bo no, 35 razy przebiec maraton, chociażby w samej Europie, już nie mówię o tych dalszych kierunkach, to już jest coś, więc wiesz, co mówisz na pewno. A powiedz mi, czy tutaj właśnie podróżując po najbliższej jakiejś tam Europie zdarzało ci się, albo słyszałeś, albo możesz polecić jakieś takie właśnie nietypowe biegi? Rozmawialiśmy o czymś podobnym, jeżeli chodzi o Polskę, wspomniałeś o Modlinie, o biegu gdzieś tam po jakichś piwnicach i po budynkach. Wiem, że w Europie jest też dużo takich biegów, na przykład biegi, wiem, że we Francji są fajne biegi po winnicach, gdzie na punktach oczywiście jest wino do spróbowania, więc niektórzy po prostu już kończą na pierwszym, drugim lub trzecim punkcie nawodniania. Więc no, takich biegów, gdzie organizatorzy naprawdę mogą sobie tutaj popuścić wodze fantazji, a biegacze po prostu przeżyć coś innego, jest na pewno mnóstwo. Nie wiem, słyszałeś o takich, coś, albo może uczestniczyłeś w takich? Ja powtórzę, we Francji nie byłem, nie? Ale samolotem leciałem nad Francją i nawet w nocy widziałem wieżę Eiffla w Paryżu.
Tak spojrzę tobie w oczy, bo wiem, że tam masz kontuzję, ale jak się wyleczy, to bardzo ci proponuję, bardzo ci polecam wyjazd do Rumunii na maraton hrabiego Drakuli. Tam można biegać na Transylwanię, tak, od tak. 50 od od 50 do bodajże chyba 100 mil. Setka jest na pewno. Tak, Czy więcej tam jest, to powiem ci... No, ale brałeś udział tam? Czy Tak, tylko tak, słyszałeś, ale tylko na 50. Tylko na 50 i strasznie się zmęczyłem. Pamiętam prawie 12 godzin po tych górach. No i sam szedłem. hrabia Dracula chyba tam puszcza Jak bieg, się nie? robi ciemno, to po prostu czujesz oddech. Słuchaj, teraz mi się przypomniało, zapomniałem o tym zupełnie. Biegacze, niektórzy do tobołków mieli przywiązane takie pęczki czosnku, nie? Kołki mieli ze sobą i tak dalej. I jak w górach zaczęło pioruny walić, to ja myślałem, krucho ze mną będzie, trzeba schodzić w dół, nie? A niektórzy tam, no wiesz, 2 noce spędzali. No nie. Na to akurat trasie. Powiem ci szczerze, biegam po górach dużo i myślę, że akurat mało rzeczy mnie może przerazić, ale akurat burza w górach to przeżyłem parę i nie chciałbym następnych przeżywać, bo to nie jest nic No fajnego. nie jest, ale ten bieg na pewno polecam. Nie dlatego, że jest jakoś tam fantastycznie Nie, organizowany, bo sam wiesz, to nie chodzi o to, jakie były punkty żywnością i co dostaliśmy tam do plecaka, nie? O sam klimat i to, co w twojej No, głowie się dzieje. też są ludzie, którzy biegają tylko po to i patrzą, co jest w pakiecie, ale właśnie wydaje mi się, że większość z nas biegaczy jednak chodzi o to, żeby coś fajnego przeżyć, żeby mieć te wspomnienia, żeby mieć te przeżycia. Najlepiej właśnie w takich miejscach, po których lubimy biegać. Stąd właśnie ta Rumunia też gdzieś tam mi przez myśl przechodziła. Na pewno też, przynajmniej na przykład z mojego punktu widzenia, gdzieś tam biegania po górach, strasznie chciałem uderzyć do Chorwacji, na Dalmację Ultra Trail. Tam znowu jest dosyć fajnie, bo gdzieś tam większość tego biegu biegniesz po górach, ale z tych gór praktycznie cały czas widzisz morze, więc to też są dwa żywioły, które po prostu uwielbiam. No i patrząc jakby tym tropem, każdy myślę, że sobie znajdzie fajne biegi w Europie, bo jest ich mnóstwo. Ten świat się teraz też w tej chwili fajnie, bo się otworzył, jakby ta pandemia troszeczkę przycichła, więc myślę, że tutaj no nic, tylko podróżować. A słuchaj, teraz ja ci zadam pytanie, bo wy No proszę ultrasi, tacy właśnie, ja to tak przełajowi, pewnie połowa się obrazi teraz, nie, że Trailowi. ultrasi przełajowi, bo wy macie takie swoje standardy, nie? Taką swoją checklistę biegów, jakąś Kapadocję, jakąś Gran Canarię, takie imprezy, na które wszyscy wyjeżdżacie, na które faktycznie może i się nie wraca wielokrotnie, no bo po co w tej samej imprezie startować kilka razy, jak można co roku jeździć gdzie indziej, ale macie taką listę. Tak, oczywiście. No, to jest takie top of the top, takie, nie wiem, święte grale, powiedzmy, biegania po górach i każdy pewnie taką jakąś listę ma, już nie mówiąc o Ultra Trail de Mont Blanc. Aczkolwiek tam się teraz coraz trudniej też dostać, bo połączyło się to tam z serią Ironmana. I tam trzeba, wiesz, punkty zbierać na innych biegach wcześniejszych, więc to troszeczkę też niestety tam blokadą też mogą być finanse, bo tam też jakby tani wyjazd to nie jest, no ale oczywiście jeździ się tam, gdzie cię stać. Ale powiem tak, no oprócz tej jakby listy, to myślę, że to jest dokładnie to samo, co w bieganiu takim normalnym, bieganiu powiedzmy po płaskim maratonów czy półmaratonów. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Jest mnóstwo, tysiące biegów. Ja na przykład też mimo tej swojej jakieś tam top listy, uwielbiam biegi po prostu, gdzie jestem sam, gdzie jest mało ludzi, gdzie mnie nikt nie denerwuje, nikt mnie nie wybija, nikt mnie nie wyprzedza, gdzie jest i to, co też wspomniałeś, na tych mniejszych biegach, moim zdaniem jest lepszy klimat, bo gdy jest masówka, jedna wielka masówka, no to wszystko się tak dzieje troszeczkę bardziej przemysłowo, a jak jest mały bieg, to na punktach jesteś witany jak po prostu gość, który przyleciał, wszyscy są twoimi braćmi, siostrami, no po prostu jest całkowicie tam atmosfera i naprawdę polecam małe biegi. I to chyba będzie też taka konkluzja, że jeździmy po Europie, szukajmy fajnych miejscówek, bo naprawdę tych biegów jest dużo. Zanim nam znowu zamkną granice, a już nie daj Boże znowu lasy. I
to fajnie poszerza horyzonty i naprawdę można mieć super wspomnienia. I to wcale nie jest też takie, jak tutaj Michał pokazał, nie jest to takie trudne. Jeżeli nie wyjeżdżałeś, nie organizowałeś sam nigdy wyjazdu za granicę, to myślę, że pierwszym krokiem jest właśnie najbliższa Europa, gdzie tak na dobrą sprawę dogadasz się po polsku, plus język ciała, migowy, a jeszcze jak pojedziesz w kraje słowiańskie, to też przy stole też się dogadasz. Więc naprawdę warto. Masz coś do powiedzenia jeszcze na ten temat? Znaczy, ja wiem, że masz do powiedzenia, ale nam się czas kończy. Nie chcę was zanudzać. 30 minut nam tutaj bardzo szybko minęło. Ja tylko dodam na zakończenie od siebie, że jeździmy tam, gdzie zawsze chcielibyśmy pojechać, gdzie chcieliśmy pojechać, Dokładnie. a nie tam, gdzie akurat znaleźliśmy, że jest jakiś bieg. Nie? No, albo tam, gdzie coś jest modne, albo chociażby nawet to, co wspomniałeś, że jest jakaś tam top lista. Nie, jeździmy tam, gdzie po prostu nas serducho, Tak gdzie jest. nas serducho ciągnie. No i tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, to tam coś naszklopcie, polubcie. My was pewnie będziemy dalej męczyć takimi śmiesznymi podcastami. Na razicho. Cześć Michał. No to teraz leci czyste clue tego odcinka o biegowym zwiedzaniu Europy i świata. Po pierwsze, zagranica nie gryzie. Fajnie jest podróżować i startować w innych krajach, zobaczyć jak to robią inni. Po drugie, na początek po sąsiedzku. Europa jest łatwa, lekka i przyjemna, więc nie pchajmy się nie wiadomo jak daleko w świat, tylko zacznijmy od wypadów za miedzę. Po trzecie, organizacja wypadów zagranicznych nie jest taka straszna. W naszych czasach mamy mnóstwo ogólnodostępnych narzędzi typu Booking, tanie linie lotnicze, więc śmiało korzystajmy z tego przy planowaniu biegowych wypadów. Po czwarte, podróżuj za sercem. Szukajcie miejsc, których chcieliście zawsze pojechać, tam gdzie was jeszcze nie było i tam lećcie polatać. Celujcie na początek w mniejsze, lokalne biegi, aby poznać czym to się je, czy tam biega. Zobaczcie jak to wszystko zorganizować, jak dotrzeć na start, czym to pachnie, a z czasem przesiądziecie się na większe biegi typu top of the top. A więc nic, tylko szukać sobie fajnych miejscówek na świecie i wyjeżdżać, żeby tam pobiegać. Tego życzą wam dwa Michały, co o wyjazdach pogadały. Pa, pa i do kolejnego odcinka.